Cześć, witajcie wielcy miłośnicy kompaktowych domów. Jarosław Koczyński z tej strony z Housemart. Witam Was dzisiaj z okolic miasta Sochaczew, który znajduje się pod Warszawą w województwie mazowieckim, a za moimi plecami widzicie dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2, który mieliśmy przyjemność tutaj zbudować do stanu deweloperskiego. Zapraszam do oglądania. A oto jest i on. Dom Mezzanine Smart o powierzchni zabudowy 35 m2. Tak jak wspomniałem, znajdujemy się w okolicach Sochaczewa pod Warszawą w województwie mazowieckim, gdzie mieliśmy przyjemność właśnie dla naszej inwestorki ten dom budować do stanu deweloperskiego. Wykonaliśmy płytę fundamentową, ten dom znajduje się na płycie fundamentowej oraz dodatkowo pakiet tarasy i oświetlenie zewnętrzne, zadaszenie nad wejściem do budynku oraz ta pergola i punkty elektryczne na tarasie. To wszystko właśnie wchodzi w ten pakiet tarasy i oświetlenie zewnętrzne. Taras standardowej wielkości taki, jaki jest u nas na stronie internetowej. Jeżeli byście chcieli większy taras, można go na przykład pociągnąć tutaj i wykonać taką L-kę, to jak najbardziej również jest to możliwe. Nie znajdujemy się na działce, która ma widok na góry czy jeziora. Znajdujemy się przy dosyć ruchliwej drodze, w takiej zabudowie wolno stojącej, gdzie tutaj po prostu osoby żyjące, mieszkające w Sochaczewie, czy też dojeżdżające codziennie do pracy do Warszawy, bo nie jest to daleko od Warszawy, po prostu mieszkają. I ten dom naszej inwestorce właśnie ma służyć jako alternatywa dla mieszkania w bloku. A dlaczego? To na pewno zrozumiecie, jak wejdziemy do środka i pokażę Wam układ w tym domu, jak on wygląda. Co do samych parametrów budynku, dom jest oczywiście domem całorocznym. Jest to budynek mieszkalny jednorodzinny o wymiarach 7,5 metra długości, 4,6 metra szerokości i 6 metrów wysokości. Elewacja tego budynku została wykonana ze świerku skandynawskiego, kolor kasztan. Zastosowaliśmy tutaj impregnat do drewna, drewno protektor firmy Dexpol, to jest polski producent właśnie impregnatów do drewna. Stosujemy właśnie ten impregnat na naszych realizacjach i kolor elewacji, tak jak wspomniałem, właśnie kasztan. Sama deska jest ze świerku, importowana ze Skandynawii, a jeżeli chodzi o obróbki blacharskie i o dach, to mamy tutaj blachę na rąbek oraz schodzimy tutaj na boki tą blachą, tak żeby ta bryła była ładna i po prostu spójna. Pamiętajcie, że żeby wykonać takie pokrycie dachu, miejscowy plan musi dopuszczać pokrycie blachą na rąbek. Czasami, jeżeli ten miejscowy plan nie dopuszcza takiego pokrycia, to możemy zastosować alternatywnie blachodachówkę Savana od naszego partnera firmy Bratex, z którą współpracujemy właśnie pod kątem pokryć dachowych. Chodźcie, pokażę Wam naokoło, jak ten budynek wygląda. To, co go charakteryzuje przede wszystkim, to wielkie frontowe przeszklenia, zarówno na dole, jak i tutaj na górze. Pomimo tego, że ekspozycja tego domu nie jest ekspozycją południową, to w tym domu jest naprawdę dużo po prostu światła, słońca, właśnie ze względu na te duże frontowe przeszklenia. Na tarasie mamy porządną pergolę. Jak możecie zobaczyć, można puścić jakąś roślinność i tutaj pięknie nam naturalnie to się zadaszy, albo można położyć jakąś pleksę na przykład na górę i wówczas też możemy mieć zadaszenie. Są przeróżne systemy, jeżeli chodzi o zadaszenie tych tarasów. Tutaj będzie jednostka zewnętrzna klimatyzacji, ten agregat zewnętrzny. Mamy po bokach również kinkiety, oświetlenie. Tak jak wspomniałem, dom jest posadowiony na płycie fundamentowej, ocieplanej zarówno od spodu, jak i od boku. Wszystko bardzo schludnie, bardzo estetycznie. Zobaczcie nawet w jakimś detalu, jak to wszystko wygląda. To, na co też często zwracam uwagę, to te naroża, żeby były odpowiednio zabezpieczone właśnie. Zobaczcie na tą obróbkę blacharską, że nie tylko tu jest pod takim kątem, ale również tutaj dodatkowo jest takie zejście, ścięcie, więc bardzo ładnie to przylega z kolei do tej deski elewacyjnej. I tak, słuchajcie, prezentuje się tył tego budynku. Tutaj mamy ten aneks kuchenny. Większość jest przyzwyczajona, że powinienem teraz powiedzieć, że tu jest ta dodatkowa dolna sypialnia, ale wejdziemy do środka, to zobaczycie, o co chodzi. I tutaj na górze jest antresola i inwestorka nie ma tego okna trójkątnego, tylko ma te zwykłe dwa kwadraty. Tutaj mamy kolejny świecący kinkiet, no i tutaj mamy łazienkę.
Wszystko mamy zrobione w obróbkach blacharskich, nawet te parapeciki takie tutaj, parapeciki drewniane, takie właśnie obróbki też są wykonane, tutaj są z blachą pokryte, tak żeby jak najdłużej te elementy, które są najbardziej wystawione na działanie warunków atmosferycznych, były po prostu chronione, tak żeby po prostu nie zaciekała nam nigdzie woda, bo woda to jest najgorszy wróg w jakimkolwiek budownictwie. Wejdźmy sobie do środka i Wam pokażę, jak wygląda ten dom w środku. Dom wykonywaliśmy do stanu deweloperskiego. To, co tutaj widzicie, to jest stan deweloperski. I może tradycyjnie zaczniemy sobie od łazienki. Tutaj znajduje się łazienka. Ona ma około 3 m², ale to, co powinno, to się tutaj bez problemu mieści. Bo tutaj jest miejsce na ubikację. Tutaj kabina prysznicowa. W tym miejscu pralka, rewizja do hydrauliki, okno, które jest zarówno otwieralne, uchylne, ale również ma takie, zobaczcie, nawiewniki, które można sobie otworzyć, zamknąć i bez otwierania okna możemy mieć również wentylację. Tutaj będzie lustro, tutaj umywalka, wszystko jest tutaj sterowane, ogrzewanie, każde pomieszczenie ma swój oddzielny sterownik, wszędzie mamy ogrzewanie podłogowe, zarówno w łazience, w tym tutaj salonie z aneksem kuchennym, jak i na antresoli. No właśnie, co do salonu z aneksem kuchennym, zobaczcie, tutaj nie ma tej dodatkowej dolnej sypialni, która bardzo często w naszych projektach jest, ale też wiele klientów pyta, czy jest możliwość usunąć tą dodatkową dolną sypialnię, która znajduje się w tym miejscu i mniej więcej gdzieś tutaj ona się zaczyna, i zamiast niej ten aneks kuchenny, który standardowo jest w tym miejscu, przesunąć i wykonać go tutaj. No i jak widzicie, oczywiście jest taka możliwość, możemy tak zrobić. Wówczas tutaj nam się tworzy taka wnęka, robimy sobie tutaj aneks kuchenny, mamy dodatkowo te okna, które z jednej strony jest oknem uchylnym, a to jest oknem zarówno otwieralnym, jak i również uchylnym. To okno również jest wyposażone właśnie w ten system takiego nawiewu. Można sobie to otworzyć i zamknąć. I pomimo zamkniętych okien możemy mieć dodatkową, dobrą wentylację po prostu w tych oknach. Wysokość od podłogi do sufitu ponad 2,50 m, bliżej 2,60 m niż 2,50 m, więc jest tutaj naprawdę po prostu dużo miejsca. Zobaczcie, ja teraz stanę w samym rogu, można powiedzieć, tego aneksu kuchennego i zobaczcie, ile tutaj na dole jest miejsca. Dokładnie to jest 24 m², tutaj tej powierzchni salonu z tym aneksem kuchennym. Tutaj mamy łazienkę 3 m², a nad nami jest antresola, na którą zaraz Was zaproszę i pokażę Wam, jak wygląda antresola. To, co poprosiła pani inwestor, to żeby zmniejszyć otwór na schody. I prawdopodobnie tutaj będą zastosowane przez panią inwestor takie schody drabinowe kacze, które nie będą zajmowały dużo więcej miejsca niż ta drabina, która tutaj obecnie jest postawiona. Ale to, co jest najfajniejsze w tym projekcie, przynajmniej dla mnie, to te duże frontowe przeszklenia. Zobaczcie, pomimo tego, że nie jesteśmy w ekspozycji południowej, to tu jest naprawdę bardzo dużo światła, które przez te duże frontowe okna wpada. Te okna można otworzyć na oścież i wtedy wyjdziemy sobie na taras. I ten dom, zobaczcie, jak ładnie przechodzi nam w ten taras. Możemy sobie wyjść i tutaj spędzać miło czas. Kawa, herbatka, to co potrzebujemy, to na tarasie możemy sobie robić. I tak prezentuje się ten taras. No i kolejna rzecz, która jest bardzo fajna w tym projekcie. Zamknę tylko to okno, słuchajcie. Zamknę okno. Proszę bardzo, raz. Proszę bardzo, dwa. Okna są 3-szybowe, czyli mają 3 warstwy szyb i 6-komorowe, czyli ten profil ma 6 komór. To są bardzo dobrej, wysokiej jakości okna na okuciach Geelan, więc naprawdę dobrej jakości okna. Ale co jest kolejna rzecz, która bardzo mi się podoba w tym projekcie? To jest ogromna przestrzeń po prostu nad głową. Do sufitu mamy tutaj blisko 6 metrów. Więc pomimo tego, że cały dom ma 35 m² powierzchni zabudowy, czyli po obrysie 35 m², to nie czuję się tego, że tych metrów kwadratowych jest tutaj niewiele. A jeżeli jesteście singlami albo parą,
to taki dom może być alternatywą dla mieszkania w bloku, o wiele tańszą alternatywą aniżeli mieszkanie w bloku. Także polecam, jeżeli macie takie potrzeby, to jak najbardziej taki dom, moim zdaniem, te potrzeby Wasze zaspokoi. Dobra, nie przedłużam, chodźmy teraz na górę na antresolę, pokażę Wam, jak to wygląda na górze. No i jestem na górze, słuchajcie, w tym projekcie Mezzanine Smart. Znajduję się teraz na antresoli. Antresola ma 20 m² powierzchni, tutaj po podłogach. Jak możecie zauważyć, już na podłodze są położone folie na podczerwień, bo tutaj każde pomieszczenie właśnie jest wyposażone w to ogrzewanie podłogowe. To, co możecie jeszcze zauważyć na antresoli, to tutaj nasza pani inwestor poprosiła o takie okno składające się z tych 2 kwadratów. Standardowo to okno teraz już jest te 2 kwadraty i trójkąt tutaj na górze. Ja osobiście wolę tą opcję razem z tym trójkątem, ponieważ wtedy ta bryła budynku razem z tym oknem no, bardzo dobrze do siebie pasują. Mam na myśli tutaj te skosy po prostu dachu i ten trójkąt bardzo ładnie tutaj doświetla. Natomiast jeżeli ktoś by myślał o jednostce klimatyzacji na przykład na antresoli, no to tutaj jest idealne miejsce właśnie na tą jednostkę klimatyzacji. Wówczas tego typu okno no, jak najbardziej będzie się dobrze sprawdzało, no bo zostaje to miejsce na tą klimatyzację, a klimatyzacja jest to takie urządzenie, które można po prostu dołożyć w trakcie użytkowania. I tutaj na górze też są, zobaczcie, jest ten nawiewnik, który można otworzyć i zamknąć, tak jak na dole. No i tutaj mamy te okienka, możemy sobie otworzyć i widoczek na choinki i na pole tam się znajduje. Także bardzo, bardzo ładnie, bardzo przyjemnie. To, co jeszcze warto zauważyć na antresoli, no to oczywiście widok w tą stronę. No i tutaj działka znajduje się przy drodze, znajdujemy się w okolicach Sochaczewa, więc widok na góry, no tutaj po prostu go nie ma, czy na jezioro, ale nadal jakby z tych okien z antresoli jest bardzo ładny po prostu widok na to, co się znajduje w okolicy tego domu. Te okna dają bardzo dużo tutaj światła, przez nie wpada. Wysoka ściana kolankowa, czyli to miejsce styku pomiędzy dachem a ścianą budynku, czyli dokładnie ten punkt na wysokości 1,13 m powoduje, że tutaj, zobaczcie, jest naprawdę po prostu dużo miejsca. Ja stoję teraz przy samej ścianie, tak? Stoję przy ścianie i zobaczcie, że ręką dotykam, stoję głową przy dachu, a ręką dotykam ściany. Także jest naprawdę dużo tutaj miejsca. Na antresoli na pewno nie można powiedzieć, że jest jakoś klaustrofobicznie czy mało miejsca. Zobaczcie, ile ja mam tutaj jeszcze nad głową. Do najwyższego punktu, tutaj do dachu, od podłogi jest 2,80 m. Także naprawdę jest tutaj po prostu sporo miejsca. Wielcy miłośnicy kompaktowych domów, jeżeli byście mieli pytania dotyczące tej realizacji, zadawajcie je w komentarzu. Mi osobiście bardzo podoba się ten dom i ta wersja bez tej dodatkowej dolnej sypialni, jeżeli macie taką potrzebę, jak najbardziej jest do wykonania. Wówczas na dole zyskujecie bardzo dużo miejsca na parterze. Macie ten salon, macie aneks kuchenny, możecie go w przeróżny sposób zaaranżować oraz łazienkę, a na górze dużą antresolę z wysoką ścianą kolankową, z naprawdę dużą ilością po prostu miejsca do wykorzystania. Jeżeli jesteście ciekawi, ile taki dom kosztuje, dokładnie w tym stanie, który tutaj się znajduje, to musicie na naszej stronie w konfiguratorze, który znajdziecie w zakładce Projekty i Wyceny, wchodzicie w zakładkę Projekty i Wyceny, klikacie do Mezzanine Smart, klikacie w jego zdjęcie albo w napis Konfigurator i jak ten konfigurator Wam się otworzy, to klikacie Fundamenty, pakiet płyta fundamentowa, pakiet numer 3, pakiet numer 4, klimatyzację, ogrzewanie podłogowe oraz pakiet tarasy. Dokładnie ten zakres był tutaj realizowany na tej konkretnej budowie. Jak zaznaczycie te rzeczy w konfiguratorze, to strona automatycznie podliczy Wam cenę i słuchajcie, to co na stronie, to w umowie. Link do naszej strony znajduje się w opisie tego filmu. Klikacie rozwiń, jest opis filmu, jest link i możecie sobie samodzielnie wycenić. Jeżeli ten dom będzie przekraczał Was budżet, to zobaczcie, z jakich pakietów ewentualnie możecie zrezygnować. A jeżeli macie jeszcze tak zwanego powietrza,
no to możecie jeszcze inne pakiety doklikiwać, ponieważ jest tam również pakiet wykończenie pod klucz, szambo, czy też fotowoltaika, czy na przykład rolety osłonowe zewnętrzne. Także wszystko w tym konfiguratorze jest dokładnie opisane i wycenione. U nas nie ma czegoś takiego jak cena na priv. Rozgadałem się, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, a jeśli macie pytania, to zadawajcie je w komentarzach. To wszystko, trzymajcie się, cześć! Housmart. Jesteś u siebie.